Jesteśmy po przygodach w Słowińskim Parku Narodowym i bardzo serdecznie pozdrawiam pana Ignacego Kasiera. I w tym momencie wracamy właśnie plażą ze Wydm, a udajemy się w stronę Łeby, w stronę ruin kościoła świętego Mikołaja. Proszę bardzo. Ale zanim przejdziemy do centrum Łeby, obejrzyjcie, co się działo w Słowińskim Parku Narodowym, a żeby was zachęcić, krecik sturlał się z Wydm. I tu mamy właśnie kapliczkę w drodze na Wydmy. Kapliczka Świętej Barbary jest poświęcona patronce rybaków i ludzi morza. Dawniej rodziny rybaków podczas morderczych sztormów przychodziły w takie miejsca i modliły się o bezpieczny powrót swoich mężów, synów, kuzynów, całej rodziny z łowisk z Bałtyku. A tutaj mamy kamień na 650-lecie miasta Łeby. Miejsce to przypomina, jak bardzo niebezpieczna była i jest praca na Bałtyku. Ten pomost pełni funkcję przystani dla łodzi turystycznych, które zabierały stąd w rejs turystów w głąb jeziora Łebsko, potężnego jeziora, które pokażemy z tej platformy widokowej. Dzisiaj ten pomost, jak widać, jest w stanie opłakanym. Szkoda. Jest zakaz wstępu. Dzisiaj jest 3 maj. Od 1 maja do 30 września pobiera się opłaty za wstęp do Słowińskiego Parku Narodowego. Czyli się spóźniliśmy, bo byśmy byli parę dni wcześniej, to byśmy weszli za friko. A tak musiałem zapłacić 10 zł za ciebie i 5 zł za mnie. Widok z tej platformy na ogromną taflę wody, dziką wodę, zapiera wdech w piersiach. Zobaczcie, to jest jezioro, które jest trzecie co do wielkości w Polsce. A jeśli macie bystre oko, możecie zauważyć polujące ptaki nad taflą wody. Zajmuje powierzchnię prawie 72 km² i w całości znajduje się na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. To dawna zatoka morska, którą odcięła od pełnego morza Mierzeja Łebska. Masz tu sporą szansę zobaczyć polującego orła bielika. Żyją tu obok siebie gatunki ryb typowo słodkowodne, jak szczupak, sandacz, leszcz, płoć czy okoń, oraz morskie lub dwuśrodowiskowe, jak śledź, stornia, węgorz, troć wędrowna. Czyli tak zwana ryba. Parę słów do kamery? No, mamy piękny dzień, idealny na przechadzkę. Jesteśmy na platformie widokowej przy Wydmie Białej. Z tej platformy możemy zaobserwować, jak właśnie piaski pochłaniają pobliskie lasy. Widzicie, jak tutaj piasek wędruje. To doskonałe miejsce, żeby zrobić sobie fotkę i uwiecznić właśnie pochłaniający las przez te piaski. I wzięcia oddechu. Tam jest altanka, tutaj można sobie usiąść przed dalszą piaszczystą wspinaczką. A dalej będzie muzeum poniemieckie, do którego zaraz się udamy. Ale najpierw chwilę relaksu, tak? Chwila relaksu. Tutaj jest drugi pomost, którym można było dopłynąć z Rąbki, czyli tam, gdzie był ten zawalony pierwszy pomost z wieżą widokową.
Jesteśmy w sercu Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie Niemcy podczas II wojny światowej wykorzystali tą izolację terenu do badań nad wyrzutniami rakiet. Te tajne projekty rakietowe narodziły wiele mitów. Na przykład, że testowano tu rakiety V1 lub V2. Mimo że w tym ośrodku bywał sam twórca rakiety V2 Wernher von Braun, to nie testowano tutaj żadnej takiej rakiety, lecz pracowano głównie nad rakietą sterowaną radiowo Rheintochter oraz nad 4-stopniową rakietą balistyczną Rheinbolte, która trafiała w cel odległy o 250 km. Co więcej, lata później Polacy wystrzeliwali stąd rakiety kosmiczne Meteor, które prawie dotarły do granic kosmosu. Dziś jest to muzeum, które możecie zwiedzić i aktualne ceny na dzisiaj, czyli 3 maja 2026, to 17 zł za bilet normalny, 15 zł za bilet ulgowy. I możemy poczuć te rakiety z bliska. Witajcie w Słowińskim Parku Narodowym, miejscu tak niesamowitym, że UNESCO wpisało je na listę światowych rezerwatów biosfery. To tutaj wiatr napędza gigantyczne ruchome wydmy, które z prędkością kilkunastu metrów rocznie bezlitośnie pochłaniają nadmorskie lasy. To piaszczysty żywioł, którego nie zobaczycie nigdzie indziej. Park łączy ze sobą różnorodne ekosystemy, bałtyckie plaże, jeziora, torfowiska oraz bory sosnowe. Symbolem parku jest mewa srebrzysta, ale obszar ten to ostoja dla ponad 270 gatunków ptaków. Wydma łącka to jedna z najpopularniejszych wydm w Słowińskim Parku Narodowym. Jest ona w wysokości do 40 metrów i nazwa jest od zatopionej przez piasek, pochłoniętej przez piasek wsi kaszubskiej osady Łączka, która spoczywa pod tym piachem. Zobaczcie tutaj te martwe drzewa odsłonięte od piasku, który wcześniej je zasypał. Wygląda to mrocznie, jak z jakiegoś filmu postapokaliptycznego. Łączka została zasypana 300 lat temu. Ta wieś, o której mówiłem. Początkowo żywioł pochłonął pola uprawne, a potem zabrał się za domostwa, co zmusiło mieszkańców do opuszczenia swoich domów i zasiedlenia się gdzieś indziej. Zobaczcie, jak to wygląda, jak Sahara, polska Sahara. Ta wydma wciąż pełznie i zasypuje kolejne drzewa i kolejne połacie terenu. A przy wietrze unoszące się pyłki kwarcu powodują tak zwany śpiew wydmy. Jest to specyficzny dźwięk wywołany tarciem miliona cząsteczek kwarcu między sobą. W ogóle dzisiaj coś się stało, bo mamy tutaj straż, policję i jeżdżą tu na kładach, więc coś tu się poważnego stało, ale chyba więcej dowiemy się na górze, albo się nie dowiemy w ogóle. Prezentacja działania wydmy. Poczekajcie, właśnie jadą na tych kładach. Pokazuję i objaśniam działanie wydmy. Tak to właśnie się prezentuje. Wiatry z zachodu na wschód popychają piasek, który się usypuje w kopiec, a kopiec się zsypuje i pełznie. Pełznie i pełznie rocznie o parę metrów, paręnaście, ale pełznie. Jest to ewenement na skalę Europy i ta wydma cały czas od stuleci się przemieszcza. Teraz jakbyśmy tu mieli na przykład, poczekajcie, to jest wieś Łączka, tak? 4 domki. No i ten piasek w końcu zasypał tą wieś Łączkę. Zasypuje, aż w końcu zasypie całkowicie.
Tak to wygląda. Ale widzisz, jak to tu wszystko tu jest wydeptane, nie? A tam za tymi normalnie wszystko prościutkie. Krecik, sturlasz się dla widza? Nie ma sprawy. Dawidza zrobi wszystko. A na ile lajków? No powiedzmy 12. Uwaga, prezentacja Krecika, prezentacja zawodnika, czyli góry. Krecik, proszę bardzo. Już teraz? Tak. Jakie odczucie dla widza? O kuźwa, Jesteś cały od piasku. nigdy więcej. Czemu? O kuźwa, ja muszę odpocząć. Ale ty przynajmniej tak nie wie, ej. No ale kuźwa mi się teraz wykręci. Ostatni raz. Widzowie, on to zrobił dla was. Jaki to jest w ogóle... Ten piasek jest jak pył, nie? Jak kurz. On jest taki... Stoimy przy gotyckich ruinach kościoła świętego Mikołaja z XIV wieku. Powstał on z fundacji Zakonu Krzyżackiego i jego budowa została zakończona w 1362 roku. Patronem nieprzypadkowo jest święty Mikołaj, który jest patronem rybaków i ludzi morza, tak jak święta Barbara. W średniowieczu ten kościół stał pośrodku prężnie rozwijającej się osady, a w zasadzie miasta. Niestety całe tętniące średniowieczne miasto zostało pochłonięte przez sztorm i wędrujący piasek. Stoimy właśnie przy najstarszym budynku i zabytku Łeby, który, proszę Państwa, jest jedynym dowodem na to, że w ogóle stara Łeba istniała. Proszę bardzo. Została tylko z tego ściana. Z potężnej budowli po kataklizmie, a w zasadzie dwóch, w 1558 roku i w 1570 roku została tylko ta ściana. Reszta domostw została pogrzebana. I jest to jedyna pamiątka z tamtego czasu. Stoimy przy krzyżu milenijnym albo krzyżu nawigacyjnym. Jest on wysoki na 16 metrów w górę i upamiętnia tych, którzy wypłynęli w bezlitosny Bałtyk i już nigdy z niego nie wrócili. Wszystkich żeglarzy, wszystkich rybaków, wszystkich, którzy kochają morze, a morze ich zabrało. Kanał portowy to malownicze ujście rzeki Łeby do Morza Bałtyckiego, stanowiące serce marynistycznego życia kurortu. Spacer brzegiem kanału to obowiązkowy punkt pobytu, który pozwala poczuć wspaniały, tętniący życiem nadmorski klimat. Przez wiele stuleci Łeba zmagała się z zapiaszczeniem naturalnego ujścia rzeki i niebezpiecznymi sztormami, a mieszkańcy domagali się budowy portu z prawdziwego zdarzenia. Główne prace hydrotechniczne prowadzono u schyłku XIX wieku. W 1890 roku ukończono prace czerpalne, wskutek których przesunięto ujście rzeki o 400 metrów na zachód, a Starorzecze uformowało tzw. łabędzi staw.
Rzeka Łeba, licząca 117 km długości, swoje źródła ma w pobliżu miejscowości Bożestowo. Przez wieki bywała bardzo niebezpieczna dla okolicznych mieszkańców. Dziś ta kaszubska rzeka łączy jezioro Łebsko z bezkresnym morzem, stając się prawdziwym hitem i rajem dla kajakarzy oraz wędkarzy. Przez wiele stuleci Łeba funkcjonowała bez portu z prawdziwego zdarzenia. Jego rolę pełniło naturalne ujście rzeki, które miało jednak tendencję do stałego zapiaszczania i wędrówki. Przez cały XIX wiek mieszkańcy naciskali na władze w Berlinie o budowę portu. Główne prace hydrotechniczne ruszyły ostatecznie w 1886 roku. W dwudziestoleciu międzywojennym port rybacki w Łebie miał dla Niemiec olbrzymie znaczenie gospodarcze, będąc najdalej wysuniętym na wschód portem niemieckim. Łeba była w tamtym czasie absolutnym liderem w całych Niemczech, jeśli chodzi o połowy i przetwórstwo szprota. W samym 1935 roku złowiono tu 2600 ton tej ryby, a w mieście prężnie działało 12 wędzarni oraz 2 fabryki konserw. Aby poczuć klimat ciężkiej pracy na morzu, przyjdź do portu rybackiego, gdzie tętni codzienne życie wilków morskich, którzy zmagają się z potężnym żywiołem, przywożąc świeżutki skarb Bałtyku. To właśnie w tym miejscu, dosłownie z ich rąk, zgarniesz najlepszą rybę, która wzbogaci twoje kubki smakowe. Cześć, z tej strony Bartek z kanału Maku. Zapraszam Was na odcinek o Łebie, w którym to mam możliwość opowiedzieć Wam co nieco o tej miejscowości, także oglądajcie do końca i dajcie znać, jak mi poszło w roli przewodnika zza kamery. Port jachtowy w Łebie. Jesteśmy w łebskiej marinie, imponującym porcie jachtowym, w którym ponad 120 luksusowych jednostek czeka, by rzucić wyzwanie potężnemu Bałtykowi. To stąd prawdziwe wilki morskie wyruszają na spotkanie z nieprzewidywalnym żywiołem, a pomosty tętnią niesamowitym żeglarskim życiem. Stoimy przed zabytkowym budynkiem dworca kolejowego w Łebie. Ten dworzec to nie była prosta sprawa. Wcześniej, przed koleją, z Lęborka jeździł tutaj jedynie dyliżans 2 razy dziennie. W latach 1893 i rok później, w 1894, starosta lęborski dwukrotnie składał prośbę o budowę linii kolejowej i dworca, ale dostawał odmowę od ministra. Ostatecznie 17 września 1895 roku uzyskał tą zgodę i powszechnie przypisuje się ją właścicielowi zamku Neptun, Maxowi Nitschkemu, albo jakoś tak, powiedzmy, że Nitschkemu, że on lobbował u ministra, że jeśli ten się zgodzi, to on będzie właśnie opłacał media, pozytywną renomę dla ministra prowadził, żeby właśnie za wszelką cenę zbudować tutaj kolej i sprowadzać turystów z środka Polski i z południa Polski, takich jak na przykład ze Śląska. I budowa tej linii ożywiła Łebę. Z biednej wioski rybackiej osady stała się popularnym kurortem wczasowym. I to uratowało Łebę. Właśnie tory. Jak widzicie, powstają nowe tory do Lęborka. Serdecznie zapraszam na nocleg do pensjonatu Angela. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z 1683 roku to niezwykły kościół, który został dosłownie zbudowany z uratowanych cegieł z zasypanego przez wydmy starego kościoła świętego Mikołaja. Budowla charakteryzuje się prostą barokową formą, określaną jako styl rybacki, co w tamtych czasach odzwierciedlało status materialny miejscowej gminy ewangelickiej. Charakterystycznym elementem tego kościoła jest dobudowana w późniejszym okresie wieża o konstrukcji szachulcowej. Co ciekawe, kościół przez stulecia służył luteranom. Dopiero po II wojnie światowej przeszedł w ręce katolików, jest z pozoru zwyczajny, ale wewnątrz tętni fascynującymi morskimi legendami. W
tym właśnie kościele znajduje się drewniany anioł chrzcielny z 1824 roku. Ten ważący aż 80 kg anioł skrywa poruszającą morską legendę. Ufundowała go żona rybaka w dowód wdzięczności za cudowne ocalenie jej męża z morderczego bałtyckiego sztormu. Figurka świętej Barbary. Ta niepozorna rzeźba cudem ocalała z zagłady. To jeden z nielicznych skarbów, które udało się wydrzeć potężnemu żywiołowi, zanim wędrujące wydmy i mordercze sztormy na zawsze pogrzebały starą Łebę. Obraz Matki Boskiej Orędowniczki to niezwykły obraz Matki Boskiej chroniącej rybaków, stworzony w 1945 roku przez światowej sławy ekspresjonistę Maxa Pechsteina. Z powodu powojennej biedy artysta namalował to wyjątkowe dzieło na zwykłym rybackim prześcieradle, używając do tego farb jachtowych. Ten niesamowity obraz przetrwał do dziś i idealnie oddaje duszę miasta. Jednym z najcenniejszych skarbów w Łebie jest właśnie niesamowita rzeźba srebrnego dorsza. To odwieczny symbol tutejszych rybaków, który w 1999 roku został podarowany samemu papieżowi Janowi Pawłowi II. Papież zwrócił jednak to niezwykłe dzieło parafii jako dar i dziś jest to jedna z najbardziej wyjątkowych pamiątek na polskim wybrzeżu. Ten masywny, ukryty tuż przy kościele głaz upamiętnia dawnych mieszkańców Łeby, którzy zostali wysłani na krwawe fronty I wojny światowej, gdzie na zawsze pochłonęło ich piekło okopów. Ten pomnik w formie ławeczki upamiętnia Maxa Pechsteina, niemieckiego ekspresjonistę, który bez reszty zakochał się w tym miasteczku. To właśnie on, zafascynowany dzikim Bałtykiem i potęgą ruchomych wydm, tworzył tu swoje wspaniałe dzieła. Stoimy właśnie koło pręgierza miejskiego, na którym wykonywano kary na złoczyńcach w mieście. Krecik, proszę zaprezentuj. Grzeczniejszą formą kary było po prostu wystawienie na hańbę. W większym wymiarze kary dokonać chłosty albo przepędzenia z miasta. I stoi tutaj właśnie taki pręgierz dla przypomnienia o średniowiecznych korzeniach naszej Łeby. A teraz przejdziemy się całym deptakiem i poszukamy dłoni prezydentów. Krecik zostanie na hańbę. Na razie, Krecik. Najstarszy dom w Łebie pochodził z 1723 roku. Należał on do bogatego kupca i konsula Johanna Mampego. Tym, co najbardziej przyciąga wzrok na elewacji, jest zachowana do dziś na frontowej belce łacińska inskrypcja, co po polsku znaczy: Bóg jest moim obrońcą i wspomożycielem. Panie, nie opuszczę Cię, Ty mnie przecież błogosławisz. Johann Mampe, 18 lipca 1723 roku. Johann Mampe był to zamożny kupiec, konsul, a w późniejszym czasie również burmistrz Łeby. Z jego rodziną wiąże się niemal awanturnicza historia. W okresie wojen napoleońskich, gdy obowiązywała blokada kontynentalna, Johann jako ówczesny burmistrz sprzyjał przemytnikom i brał czynny udział w nielegalnym imporcie deficytowych towarów kolonialnych. Operacjami tymi dowodził ze specjalnej platformy widokowej usytuowanej na Wysokiej Wydmie, którą później na jego cześć nazwano Mampedunę. Paradoksalnie ten brawurowy przemyt przyniósł miastu ogromny zastrzyk kapitału i doprowadził do jego ożywienia gospodarczego. Myślisz, że słynną Aleję Gwiazd znajdziesz tylko w Hollywood? Jesteśmy w samym sercu Łeby, na ulicy Kościuszki, gdzie ciągnie się niezwykła ścieżka czasu Aleja Prezydentów RP. To właśnie tutaj na masywnych głazach wmurowano odlane z brązu autentyczne odciski dłoni prezydentów Polski po 1989 roku. To nie tylko ciekawy miejski szlak spacerowy, ale przede wszystkim świetna lekcja historii na świeżym powietrzu, z którą możesz przybić sobie piątkę. Sprawdź sam, czy twoja dłoń pasuje do dłoni głowy państwa. Ławeczka z pieskiem, czyli tak zwana ławeczka psiary. Pomnik w formie ławeczki został ufundowany, aby uczcić pamięć Danuty Hryniewicz, mieszkanki Łeby i niezwykle zasłużonej lekarki weterynarii. Dzięki jej ciężkiej pracy, badaniom oraz wyjazdom terenowym na wschodnie kresy tuż po II wojnie światowej udało się uratować, zachować genetycznie i spopularyzować prastarą polską rasę psów pasterskich, czyli owczarka nizinnego. Tutejszy deptak to absolutne centrum wieczornego życia i jeden z najlepszych punktów obserwacyjnych w całym mieście. To właśnie on latem zamienia się w tętniącą życiem autostradę spacerowiczów pełną zapachów z lokalnych kawiarni. To także idealne miejsce na romantyczne zachody słońca, podczas których horyzont płonie wszystkimi kolorami.
Po kapitalnej modernizacji skwer Rybaka to już nie jest zwykły plac. To elegancki hołd oddany morskiej historii tej osady. Znajdziecie tu nowoczesne fontanny, mnóstwo zieleni i świetne miejsca na odpoczynek po całym dniu na plaży. W budynku kapitanatu portu ukryto niewielką, ale fascynującą wystawę morską. To właśnie tu zajrzysz za kulisy brutalnej walki o ludzkie życie na nieprzewidywalnym Bałtyku. Na własne oczy zobaczysz dawne stanowiska dowodzenia, autentyczne wyposażenie statków i historyczny sprzęt nawigacyjny, od którego podczas potężnych sztormów zależało przetrwanie całych załóg. Nowy oddział Narodowego Muzeum Morskiego to miejsce, gdzie archeologia podwodna spotyka się z nowoczesną technologią. Na własne oczy zobaczysz autentyczne wraki wyciągnięte z morskiego dna i zabytkowe łodzie. To miejsce znakomicie łączy nowoczesne multimedia z wielkimi artefaktami. Zamek Neptun, niegdyś określany mianem Schloss am Meer, zamek nad morzem. Inwestycje zainicjował zamożny baron Herbert von Massow. Otwarcie nastąpiło 23 września 1907 roku, a autorem projektu był berliński architekt Walter Kern. Zamek łączy cechy historyzmu z elementami neogotyckimi. Budowa hotelu niemal na samej plaży okazała się bardzo ryzykowna. 6 lutego 1911 roku potężny sztorm podmył i zniszczył wydmę, na której posadowiony był budynek. Z powodu realnej groźby zawalenia obiekt został zamknięty. Pozbawiony pomysłu na ratunek baron sprzedał go w lutym 1913 roku za symboliczną kwotę miejscowemu hotelarzowi Maxowi Nitschke. Nowy właściciel nakazał niezwłocznie zbudowanie betonowej ściany oporowej oraz odtworzenie wydmy. Zabezpieczenia te przeszły dramatyczny test już w styczniu 1914 roku, kiedy nadszedł kolejny potężny sztorm, który ponownie odsłonił fundamenty. Ogłoszono wówczas w Łebie pospolite ruszenie. Niemal wszyscy mężczyźni ruszyli na plażę z łopatami i workami z piaskiem, aby ratować dumę miasta. Żywioł udało się pokonać, a budynek nie oddał morzu nawet kawałka cegły. Nitschke po tych wydarzeniach wzniósł jeszcze masywniejsze umocnienia, co ostatecznie zabezpieczyło zamek. Co ciekawe, cała ta sytuacja stała się powodem aż 22-letniego procesu sądowego. Baron von Massow poczuł się oszukany, gdy Nitschke zamiast rozebrać budynek, uratował go i wznowił w nim dochodową działalność hotelową. Ostatecznie w 1935 roku Sąd Najwyższy Rzeszy przyznał rację Maxowi Nitschke. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek z Łeby. Widzimy się niebawem w Wejherowie. Tak jak obiecałem, będziemy poprawiać, odnawiać stare filmy na moim kanale i następnym przystankiem będzie właśnie Wejherowo. Także zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Dziękuję Krecikowi za obecność, za to, że sturlał się dla Was i dzięki bardzo jeszcze raz dla naszego kasjera, który umilił nam drogę z powrotem z Wydm. Wszystkiego dobrego, udostępniajcie, cieszmy się razem piękną Łebą. I teraz pytanie najważniejsze. Czy Łeba niszczy bardziej niż Mielno? To musicie sprawdzić sami. Zapraszam do Łeby na sezon 2026. Na razie. Dzięki za ten odcinek, mam nadzieję, że się podobało, no i do usłyszenia w kolejnych. Reżyseria Adrian Wenta, czytał Bartek z kanału Maku, produkcja Wenta Company. Jesteśmy już po przygodzie w Słowińskim Parku Narodowym z wydmami na czele. Co tam się działo? Nie chcecie wiedzieć. Albo chcecie. I zobaczycie to już teraz. Albo nie. Nie, ale czemu mnie to nagrywa? Przecież kupić jest tu. Tylko mi tyłka nie nagrywaj. No to miało być. Widok z tej platformy na ten bezkres wody, no w sumie kres, bo widać. Polecam tu iść na rybki, może tu się coś fajnego trafi, fajny pomościk, tutaj połamany, ale ogólnie żadna straż nie powinna złapać. Jak nie? Tutaj latam normalnie tutaj, nie? Ja mam to łamać i tego. Tego
jeszcze byś nagrał, nie? Byś miał taką zajebną przebitę, nie? No, krecik. Tak jest, widzowie, nie śmiecimy. Szczególnie w parkach. Gałka lodów za 10 zł, ale polecam, bardzo dobre. Ja pierdzielę, naprawdę tyle pieniędzy? No. Właśnie widzieliśmy węża. Nie wiemy, czy to była dżmija zygzankowata, czy padalec, czy ten, czy... Co jeszcze? Zaskroniec? No, ale był. To nie zdążyliśmy go nagrać. No, byśmy zdążyli, ale w sumie on był szybki. Szybki wąż. Dobra, masz tutaj? Masz tą górkę też? Krecik wam opowie swoją teorię, skąd się ten piasek wziął. No jak byłem młody, to ja sobie myślałem, tak sobie przypuszczałem, skąd ten piasek mógł się wziąć. Tak sobie myślę i sobie wymyśliłem, że po prostu ludzie przywieźli go tirami i tutaj posypali, żeby było co zwiedzać. No i tak żyłem z tym przekonaniem przez jakieś 5-10 lat, aż mnie tutaj nasz przewodnik Adrian mnie jakby przekonał do tego, że jednak tak nie jest i wytłumaczył, jak to wszystko działa. Zostawcie suba. Tak jest. Krecik się sturlał dla was, a tu coś jedzie, ej. Jedzie coś na sygnale, kładzik na sygnale. Ogólnie podsłuchaliśmy, że czekają na prokuratora, więc tu się może coś stało. Coś niebezpiecznego. Nie wiem. Ale chilluje, bombę. Nieogolony tego. No mnie zmiotło strasznie. Ogólnie zjazd był ekstremalny. No, zmiotło mnie z planszy. Leżałem chyba na ziemi z jakieś 10 minut. Potem drugie 10 minut się podnosiłem. A potem jak myśli, to powoli dochodziłem do siebie, ale cały czas jeszcze mi się coś w brzuchu w jelitach przywraca i nie polecam. Nie polecam się turlać z takich górek. To jest dla szaleńców moim zdaniem. A co ja powiedziałem w ogóle? Coś tam o rybakach, że może zabrało. No ja, tak ty słuchasz. Te zapachy unoszące się w okolicy dość wspomagają apetytowi. Jo, kuźwa, ty mi więcej o tym gadaj. Ale byś coś zjadł? Ty lubisz, kurwa, i po co ty gadasz? A jak cię głodzę? Ostatnio testowaliśmy 3 pizze, ale w komentarzach nakrzyczeliście na mnie, że nad morzem się je rybę, a nie pizzę. Dlatego wrócimy sprawdzić. Ale to jest piwo z Bytowa. Co? To jest piwo z Bytowa. To jest browar Bytów. Test przystaweczki, czyli śledzik po kaszubsku. Bardzo dobra przystaweczka. Trochę tutaj weźmiemy zieleninki. Super. Dobra. Dobry śledzik. Smakuj. Bardzo dobry śledzik.
Więcej na ten jego temat za bardzo nie powiem, bo się nie znam, ale osobiście mi zasmakował. Piwko z nutką goryczki, ale nie za gorzkie, bardzo leciutkie i bardzo dobre. Jest goryczka, jest świeżość, jest bardzo dobre piwko, lokalne, z Bytowa. I Bytów, moim zdaniem, w naszym okręgu kaszubskim robi najlepsze piwo. Także polecam bardzo browary z Bytowa. Przetestowanie kotleta schabowego. Nie zasłony. No, najzwyczajniej bardzo dobry schabowy. Polecasz. Polecam. Z całego serca. Bardzo dobrze przyrządzona ryba. Warta swojej ceny i bardzo dobra. Nie dość, że była pizza parę lat temu. Ile to było? Kiedy byliśmy? 1,5 roku temu. To było bardzo dobra pizza, bardzo dobre jedzenie. Polecam chata rybacka Łeba. Bye.